Witaj, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak pozbyć się nałogów. Ale zanim o tym powiemy, zastanówmy się, skąd w ogóle biorą się nałogi. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o nałogach takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki, ale również siedzenie na kanapie, obiadanie się do granic możliwości, czy też gapienie się przez cały dzień w telefon komórkowy. Do tych uzależnień musimy zaliczyć również ciągłe powracanie myślami do zdarzeń z przeszłości. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że wracając myślami do przeszłości, zaczynamy odczuwać stan emocjonalny, który odczuwaliśmy w tamtym danym momencie. Jeżeli dawniej odczuwaliśmy strach, smutek, złość, rozczarowanie czy inne negatywne emocje, to wracając myślami do przeszłości, zaczniemy ponownie te negatywne emocje odczuwać. Czyli wracanie myślami do przeszłości nie jest dla nas dobre i też staje się nałogiem. Jedną z najważniejszych przyczyn uciekania w nałogi jest ucieczka przed samym sobą, a uciekamy przed samym sobą dlatego, że nie spełniliśmy ważnego kryterium narzuconego nam przez społeczeństwo, kryterium bycia perfekcyjnym. Chcemy być perfekcyjni, chcemy być ludźmi sukcesu, chcemy często osiągać te same cele co inni, pomimo że tak naprawdę każdy z nas jest inny. Chcemy osiągać sukces, pomimo że tak naprawdę często nie poznaliśmy samego siebie i nie znamy do końca naszych prawdziwych zdolności i predyspozycji. Błędy i niedoskonałości są niedopuszczalne, a za każde życiowe potknięcie karzemy się sami i mówimy, że jesteśmy beznadziejni, stawiając się jednocześnie na przegranej pozycji, zaniżając przy tym swoją samoocenę. Popełnianie błędów w naszej drodze do celu jest rzeczą normalną i naturalną. Także jeżeli zdarzy nam się to, że powinie nam się noga, że coś nam się nie uda, wyciągnijmy wnioski i idźmy po prostu dalej. Podstawą do wybaczania sobie za popełniane błędy jest ogromna miłość do samego siebie. Także kochajmy samych siebie i wybaczajmy, jeżeli pójdzie nam coś nie tak. Drugą ważną przyczyną, dlaczego popadamy w nałogi, jest kryzys egzystencjalny. Kryzysem egzystencjalnym nazywamy moment w naszym życiu, kiedy zaczynamy kwestionować cel, sens i wartość naszego życia. Nie czujemy połączenia z ludźmi i otaczającym nas światem. Kryzys ten dotyka nas wskutek przykrych, traumatycznych wydarzeń, jak na przykład śmierć bliskiej osoby, rozstanie z partnerką czy z partnerem, czy też może być to związek, który się wypalił lub praca, która nie daje nam satysfakcji, a pomimo to tkwimy w niej, bo boimy się zaryzykować dokonania zmian w naszym życiu. Kryzys ten musi mieć niekoniecznie jedną wyraźną przyczynę. Przyczyn tych może być też kilka, mniejszych, ale osiągnęły już swój limit i ten stan pustki został w nas przez to wywołany. A teraz, moi kochani, dotrzemy do meritum problemu uciekania w nałogi. No więc te wszystkie nasze nałogi to nieudolna próba poradzenia sobie z naszymi problemami i emocjami od zewnątrz. A droga ta jest skazana z góry na niepowodzenie. Ponieważ powinniśmy dotrzeć do naszych problemów i zrozumieć je, a możemy to zrobić tylko i wyłącznie od wewnątrz. Możemy zrobić to tylko i wyłącznie od wewnątrz, docierając do nich i konfrontując się z nimi. Konfrontując się z naszymi problemami i emocjami, poczujemy ogromną wewnętrzną pustkę. I jest to uczucie bardzo nieprzyjemne, które można porównać do przejścia przez ogień. Ale jest to ogień, który nas oczyści, więc musimy się z tym tak nieprzyjemnym uczuciem zmierzyć. Bo kiedy to zrobimy, poczujemy ogromną wolność i świadomość, że tak naprawdę wszystkie te nałogi nie są nam w ogóle potrzebne. A najlepszym narzędziem w tej konfrontacji, która pozwoli nam dotrzeć do naszego wnętrza, jest medytacja, którą Wam gorąco polecam. Stanie się świadomym tego nałogu jest kluczem do pozbycia się jego. I dlatego też, jeżeli chcesz rzucić na przykład palenie, spal tego papierosa jeszcze raz, ale tym razem bardziej świadomie. Zaciągnij się porządnie, poczuj jak dym przechodzi przez Twoje gardło i dochodzi do płuc. I zastanów się, jakim bezsensownym nałogiem jest palenie. Mi osobiście pomógł fakt, świadomość, że nauk rządzi moim życiem, że muszę odrywać się od moich ulubionych zajęć po to, żeby iść zapalić, albo pomimo złej pogody muszę wyjść na dwór, żeby kupić papierosy. Dopiero jak to zrozumiałem, stałem się tego świadomy, stwierdziłem, że nie potrzebuję tego nałogu i rzuciłem palenie z dnia na dzień.
Tak samo będzie z nałogiem alkoholowym. Jeżeli chcesz rzucić alkohol, to przeżyj tego kaca jeszcze raz, ale bardziej świadomie. Na następny dzień po napiciu się, jak będzie bolała Cię głowa i będzie Ci naprawdę źle, zastanów się, jaki ten nałóg jest bezsensowny, że tak naprawdę mógłbyś ten dzień przeznaczyć na coś fajnego. Życie oferuje nam tyle możliwości, a Ty siedzisz w domu, boli Cię głowa i nie możesz się ruszyć, bo wczoraj znowu się napiłeś. A jeżeli Twoim nałogiem jest objadanie się, to obiedź jeszcze raz, tym razem bardziej świadomie. Poczuj, jak boli Cię brzuch, jak nie możesz się ruszać i tak naprawdę ten moment jest totalnie bez sensu. Także stań się świadomy swojego nałogu i to pomoże Ci na 100% pozbyć się jego, bo będziesz wiedział, że jest on Ci w ogóle do Twojego życia niepotrzebny. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że dzięki niemu uda Wam się pozbyć Waszych nałogów i staniecie się bardziej świadomi swojego życia. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.